Kontrowersje związane z Assassin's Creed Shadows, wypluwanie masy średnich gier, zamykanie projektów, scam i słabe wyniki nowych produkcji, spadek wartości akcji oraz panika inwestorów to dzisiejszy Ubisoft. Dzień samego siebie, który nie może odzyskać dawnej świetności w branży gier. To tylko potknięcie, czy zbliża się bolesny upadek na samo dno? Dla tych, co nie są obyci z Ubisoftem, szybkie przypomnienie. Jest to francuski koncern założony w 1986 roku, posiadający oddziały w około 20 krajach i zatrudniający kilkanaście tysięcy pracowników. Do tego posiada pod sobą kilka mniejszych studiów deweloperskich, jeden z największych graczy w branży stojący za takimi seriami jak Rayman, Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia, gry inspirowane twórczością Toma Clancy'ego oraz wiele innych świetnych produkcji. Ubisoft aktualnie boryka się ze słabym odbiorem swoich nowych produkcji, skamem związanym z wczesnym dostępem Star Wars Outlaws, spadkiem wartości akcji na rynku i ich wyprzedażą przez panikujących inwestorów. Ubisoft nie był tak nisko wyceniany od 2014 roku. Panicznie silny trend sprzedaży akcji spowodowany strachem przed utratą jeszcze większych pieniędzy powoduje lawinę, która może się tak łatwo nie zatrzymać. Już możemy przeczytać o zwolnieniach w różnych oddziałach, a to może być tylko początek redukcji etatów, tak aby słupki mogły się zgadzać, a inwestorzy znów zaufali koncernowi. Co może być przyczyną tych problemów? Od kilku lat dostajemy od Ubisoftu gry średnie, mające potencjał, ale wciąż średnie. Owszem, można się w tej kwestii spierać, bo wielu z nas gra w te tytuły i świetnie się przy nich bawi, a drugi nie może na te twory patrzeć. Jednego rażą fatalne animacje, a drugiego nie ruszają. To się podoba, a tamto nie, to normalne. Jednak nie zmienia to faktu, że oceny mówią same za siebie. Ostatnie części Asasynów przyjęły się nie najgorzej, ale ile można biegać od znacznika do znacznika. No i oczywiście mają one tyle wspólnego z zakonem Asasynów, co jedynie ukryte ostrze. Gdzie tutaj zamysł skrytobójstw? Nie ma. Lepiej wpaść z toporem i rozjebać całą wioskę. Nowy Far Cry do złych nie należy, ale już kolejnej trzeciej odsłony to raczej nie zobaczymy, pomimo już Giancarlo Esposito według mnie wypadł bardzo dobrze w roli antagonisty. Prince of Persia. Dostajemy coś nowego, ale czy to przyciągnie fanów serii? Ja tego nie kupuję. Dajcie z powrotem klimat serii Piasków Czasu i genialnej duszy wojownika. Do tego ogromna gra sieciowa Skull and Bones, to fakt, jest to ogromnie średnia gra, którą nie bawi się zbyt wiele osób jak na produkcję sieciową tego rozmachu. No i mamy jeszcze najnowsze Star Wars Outlaws, które pomimo chęci stworzenia ciekawego świata w uniwersum Gwiezdnych Wojen, daje nam przeciętną rozgrywkę z nudną, irytującą bohaterką oraz sporo błędów, które to oczywiście będą naprawiane później, bla bla bla. I tak to się kręci. Dajmy na premierę niedogotowaną produkcję, a później łatajmy ją przez najbliższe kilka miesięcy. Ważne, że gracze kupią na premierę i hajs się zgadza. Skoro jesteśmy przy najnowszej odsłonie Star Wars, to nie można przejść obojętnie wobec problemów związanych z aktualizacją gry. Mianowicie gracze, którzy zapłacili więcej za wcześniejszy dostęp, mogli się pocałować w dupę po tejże aktualizacji, ponieważ ta, naprawiając pomniejsze bugi, zepsuła zapisy gry i trzeba było wszystko zaczynać od nowa. Od tak wywalone pieniądze w błoto i stracony czas. W dodatku sam Ubisoft zaznaczył, że gracze będą napotykać błędy po aktualizacji. A żeby było śmiesznie, to w ramach rekompensaty gracze, którzy wywalili na grę sporą sumę, dostali skiny do gry i 100 punktów na Ubisoft Connect. Tylko nie przejebcie tego na głupoty. A jak już mowa o pieniądzach, to fajnie jest wydać je na grę, po czym stracić do niej dostęp i tu mowa o The Crew. Rozumiem decyzję, za którą pewnie stoją liczby, ale takie gry sieciowe powinny mieć model free-to-play, tak aby później gracz nie czuł się okradziony. A jeżeli nie model free-to-play, to chociaż tryb offline, tak aby można było sobie zagrać w tą grę nawet po wyłączeniu serwerów. Ale w sumie to przecież trzeba lepiej sprzedać nowsze odsłony, które pewnie skończą tak samo. Chociaż po oburzeniu graczy twórcy zapowiadają, że do nowszych odsłon The Crew dodadzą taki tryb. Ubisoft przeprasza i przeprasza, także japońskich graczy, za przekręcanie historii w Assassin's Creed Shadows, tłumacząc się inspiracją. Kontrowersyjne obsadzenie w głównej roli Yasuke wywołało falę krytyki. Zarzuca się im na siłę wrzucanie DI do gry obsadzonej w realiach feudalnej Japonii. Wciskanie wszędzie poprawności politycznej często psuje całokształt danej gry, choćby była nie wiem jak zajebiście grywalna. Tak więc co nam z tych przeprosin, jak i tak robią i będą robić swoje, a po tych wszystkich akcjach zaufania tak łatwo nie odbudują.
Spadek sprzedaży, słabe oceny gier, problemy związane z premierami oraz kontrowersje to główne aspekty wpływające na ceny akcji. Ich wartość w przeciągu 4 lat spadła o prawie 90%. Nic dziwnego, że inwestorzy panikują i sprzedają akcje, chcąc odzyskać choć część zainwestowanych pieniędzy. Taki zabieg może sprawić, że brak funduszy wprowadzi cięcia budżetowe, aby wskaźniki, które muszą być publikowane, były atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów, co z kolei popchnie falę zwolnień. Bo nic tak dobrze nie poprawia słupków w Excelu, jak redukcja etatów. Już od dawna można natknąć się na artykuły, w których napisano o zwolnieniach w różnych podstudiach czy oddziałach Ubisoftu, a to dopiero początek. Ostatnio pojawiają się informacje o otwartych listach akcjonariuszy nawołujących do rozpoczęcia procedur poprawiających wyniki finansowe, czyli cięcie etatów, zamykanie podległych studiów, czy nawet zmianę zarządu, tłumacząc to uczuciem zniewolenia przez rodzinę założyciela poprzez stosowanie przez nich praktyki giełdowe. Obawy i złość są tak wielkie, że pojawiły się nawet sugestie o tym, by Ubisoft opuścił giełdę. Taka sytuacja finansowa ciągnie się za Ubisoftem już od jakiegoś czasu za sprawą przesuwania premier czy anulowania projektów. A jak już dochodzi do premiery, to oczywiście mamy ją na Ubisoft Connect. Próżno szukać na Steamie niektórych nowych pozycji. Tak więc Ubisoft już od dawna nie świeci swoim blaskiem, a raczej topi się we własnym szambie. Szkoda tylko, że przez takie praktyki korporacyjne traci na tym gracz, inwestor oraz pracownik, który często odwala kawał dobrej roboty, by później zostać zwolnionym, a jego projekt anulowany. Co powinien zrobić Ubisoft, żeby podnieść się z kolan? Moim zdaniem skupić się na stworzeniu gier na mniejszą skalę, bardziej dopracowanych, ciekawych. Gier, które swoim klimatem, a nie rozmachem zachęcą graczy do ich ogrywania. Powrót do korzeni, do czasów, kiedy każdy projekt to być albo nie być, a nie tylko wpis w koszta przedsiębiorstwa. Ach, kiedyś to było, teraz to nie ma dawnego Ubisoftu. Dajcie znać, co uważacie na temat sytuacji Ubisoftu oraz całej branży gier. Z mojej strony to już wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.